W czasie mojej wizyty w Łodzi zajrzałem do Centrali Nadzoru Ruchu MPK. Zadanie utrzymania sprawnego ruchu komunikacji miejskiej nie jest takie trywialne, bo przede wszystkim zdarzenia są nieprzewidywalne. W tym odcinku poznacie więc narzędzia i aplikacje wspomagające pracę dyspozytorów nadzoru ruchu. Zapraszam Was do oglądania. W dni robocze po aglomeracji łódzkiej porusza się około 350 autobusów i 240 tramwajów MPK. Pojazdy i ich prowadzący realizują przydzielony rozkład jazdy, jednak przy tak ogromnej skali zadania przewozowego nieuniknione jest występowanie awarii, zatrzymań, kolizji, wypadków i innych zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. Zdarzenia te generują opóźnienia lub nawet brak możliwości dalszego wykonywania kursu. Tymczasem pasażerowie czekają na przystankach na wybrany kurs danej linii. W to miejsce wkraczają dyspozytorzy nadzoru ruchu, których naczelnym zadaniem jest minimalizacja utrudnień dla pasażerów poprzez szybką i jednoznaczną identyfikację zdarzenia, podjęcie odpowiednich działań oraz jak najszybsze przywrócenie ruchu rozkładowego komunikacji. Dyspozytorzy nadzoru czuwają całodobowo nad ruchem pojazdów z jednego pomieszczenia. W ciągu dnia na zmianie są dwaj dyspozytorzy tramwajowi oraz dwaj odpowiedzialni za autobusy. Działania obu zespołów koordynuje kierownik, podejmujący najważniejsze decyzje dotyczące bieżącego działania komunikacji w mieście. Dyspozytorzy do swojej pracy wykorzystują m.in. system zarządzania flotą pojazdów, monitoring ITS oraz łączność głosową z prowadzącymi pojazdami. No nie było tutaj przystanku, dlatego do Ciebie się zgłosiłem. Każdy pojazd komunikacji miejskiej w Łodzi wyposażony jest w autokomputer z modułem GPS oraz komunikacją GPRS, czyli transmisją pakietów danych poprzez sieć telefonii komórkowej. Pojazdy cyklicznie, co kilkanaście sekund, przesyłają pakiety danych do centrali, w tym przede wszystkim swoją lokalizację i dane o realizowanym zadaniu. Dzięki tym informacjom dyspozytor może zobaczyć w czasie rzeczywistym wszystkie pojazdy na mapie miasta w aplikacji Municom. Do systemu przekazywanych jest wiele parametrów eksploatacyjnych, w tym bieżące odchylenie względem rozkładu jazdy czy prędkość chwilowa pojazdu. Dyspozytorzy mogą tu też przeglądać raporty z wykonania poszczególnych kursów. Drugim istotnym narzędziem dla dyspozytora są kamery monitoringu ITS. Punkty kamerowe zlokalizowane są głównie na skrzyżowaniach. Tam też najczęściej dochodzi do wypadków czy kolizji z udziałem pojazdów. Monitoring pozwala zdalnie ustalić lokalizację zdarzenia i jego skalę, czy to jest poważny wypadek z wykolejonym tramwajem, czy też może drobna kolizja. Może też ułatwić ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego przebieg dzięki zapisowi archiwalnemu obrazu w pamięci systemu. Kamery te są obrotowe z możliwością przybliżania i oddalania, co pozwala dojrzeć szczegóły w ich obrazie. Z obrazu monitoringu korzystają też pracownicy Centrum Sterowania Ruchem czy służby mundurowe oraz ratownicze. Oprócz skrzyżowań czy sieci drogowej, monitorowane są też pojazdy komunikacji miejskiej. Dyspozytorzy mają możliwość podglądu na żywo obrazu z pojazdów wyposażonych w kamery. Na obrazie można sprawdzić, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej, na zewnątrz pojazdu od strony drzwi, czy też przed czołem pojazdu. Funkcja ta wielokrotnie pozwalała już jednoznacznie ustalić przebieg czy skalę zdarzenia, a dysponowanie taką informacją przede wszystkim skraca czas reakcji i umożliwia podjęcie odpowiednich działań w reakcji na nie. Dyspozytorzy na miejsce zdarzeń wysyłają mobilne jednostki nadzoru ruchu poruszające się samochodami. W razie konieczności dysponują też pojazdami pogotowia technicznego czy pojazdami rezerwowymi do zastępczej obsługi zatrzymanych przewozów.
Pracownicy działający w terenie mają za zadanie likwidować zdarzenia na miejscu ich wystąpienia, czyli przede wszystkim koordynować działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie ruchu komunikacji miejskiej. W przypadku konieczności prowadzenia pojazdów trasami objazdowymi mogą oni też kierować ruchem. Nadzór ruchu prowadzi także wyrywkowe kontrole jakości świadczonych usług, punktualności czy prędkości pojazdów oraz trzeźwości prowadzących. Prędkość pojazdów mierzona jest przy pomocy laserowego miernika. Głównie chodzi o sprawdzenie prędkości tramwajów na specyficznych odcinkach sieci z występującymi jej ograniczeniami, czy też przejazdami przez zwrotnice i krzyżownice. Celem takich działań jest nie tyle karanie prowadzących za jazdę niezgodną z organizacją ruchu, choć takie są skutki przekroczeń, ale kontrola bezpieczeństwa wykonywanych przewozów oraz zachowanie elementów torowiska przez jak najdłuższy czas w stanie technicznym pozwalającym na jego dalsze używanie. Minus 37. Różnego typu zdarzenia w komunikacji miejskiej są nieuniknione i często nieprzewidywalne. Miasto to żywy organizm, a przede wszystkim różnie zachowujący się ludzie, mający swoje lepsze czy gorsze dni. Myślę jednak, że w ostatnich latach możemy zaobserwować skrócenie czasu usuwania zdarzeń mających wpływ na punktualność transportu publicznego. Stało się to możliwe, m.in. dzięki wdrożeniu technologii pozwalających nadzorować ruch pojazdów transportu publicznego w czasie rzeczywistym, reagować na przebieg tych zdarzeń oraz rozpoznawać ich skutki. Więcej informacji pozwala podejmować akcje szybciej i adekwatnie do potrzeb. Efektem tych działań jest minimalizacja utrudnień dla pasażerów korzystających z transportu publicznego. Te cele przyświecają działaniu nadzoru ruchu i w ten sposób działa dziś wielu największych organizatorów i przewoźników w Polsce. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Siema.